Jesteśmy w kolejnym kraju, to Gambia. Jedziemy do hotelu, do kurortu Kololi. Natomiast po drodze trafiliśmy na tradycyjny obrzęd plemienia Jola, który polega na polowaniu świątecznym. Na czym dokładnie polega ta tradycja, ciężko ocenić. Natomiast jest na pewno bardzo kolorowa. Zobaczcie sami. Gambia jest jednym z najbiedniejszych krajów świata według kryterium PKB per capita według parytetu siły nabywczej. Dawniej takie kraje nazywano krajami trzeciego świata. Dzisiaj lewacy nie pozwalają używać tego sformułowania, każą mówić na to kraj najmniej rozwinięty, LDC, Less Developed Countries. No i tę biedę widać w szczególności tutaj, na targu rybnym w Tandzi w Gambii. Unosi się tu brzydki zapach, wszędzie walają się śmieci i jest tu bardzo chaotycznie i brzydko. A jak się patrzy na jakość produktów rybnych, które się tu sprzedaje, to największemu nawet pasjonatowi czy miłośnikowi owoców morza przejdzie ochota na jakiekolwiek dania rybne i prędko przesiądzie się na wołowinę albo kurczaka. Przed wami Stonehenge Afryki. Kamienne kręgi Senegambii zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przy czym samo Stonehenge pochodzi mniej więcej z okresu między III a II tysiącleciem przed naszą erą. Tymczasem kamienne kręgi w regionie Senegambii są dużo młodsze. Pochodzą z okresu między VIII a XV wiekiem naszej ery. Wewnątrz nich grzebano, wewnątrz tych kręgów, tak, grzebano zmarłych. Oto najsłynniejszy z nich, Własu w Gambii. Ja byłem jeszcze w 3 innych, jednym Kerbacz w Gambii i 2 w Senegalu 7 lat temu. Zaraz zobaczycie na poprzednich relacjach zdjęcia stamtąd. Natomiast te z Łasu są najsłynniejsze. Do tego stopnia, że uwieczniono je na jednym z banknotów Dalasi, czyli gambijskiej waluty. No i współcześni Gambijczycy stawiają takie oto kamyczki, które pełnią funkcję podobną jak zapalanie znicza w naszej kulturze, w naszej religii katolickiej w trakcie święta wszystkich zmarłych, czyli mają po prostu upamiętnić zmarłych, których tu pochowano, i dodatkowo lokalni, współcześni ludzie składając te kamyczki, składają swoje prośby do zmarłych. Co ciekawe, jest tu aż prawie 29 000 monolitów, czyli pojedynczych bloków skalnych. Jesteśmy w środkowej Gambii, na North Bank Road, czyli drodze leżącej na północnym brzegu rzeki Gambia, na odcinku między Farafeni a Łasu. Zjechaliśmy z utartego szlaku, by podziwiać i sfotografować
baobaby. Zobaczcie, jakie to piękne drzewa o rozłożystych koronach. No i baobab jest najpopularniejszym drzewem w Afryce. Teraz większość, o tej porze roku, czyli w porze suchej, większość baobabów zrzuca liście, ale wciąż można zerwać owoce i z tych owoców można zrobić pyszny sok, dżem i różne inne wyroby. Dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę w górę rzeki Gambia. Jedziemy North Bank Road na wschód. Na razie zatrzymaliśmy się przy tradycyjnej gambijskiej wiosce nieopodal Łasu. Przed wami tradycyjna afrykańska chatka, okrągła, z dachem ze strzechy. Nazywa się takie z francuskiego rondavel. Hi. Hello. Fine. Poland. Hola. Old Babso, you do go English. Jesteśmy w kolejnej tradycyjnej gambijskiej wiosce. Tutaj ludzie są względnie życzliwi, można zawsze wejść, porobić parę zdjęć. W innych krajach jak Senegal trzeba uważać, bo ludzie nieraz są nieprzyjemni, rzucają kamieniami. Ta pani, mieszkanka tej wioski, powiedziała nam, że to drzewo, które przypomina do złudzenia baobab, to nie baobab, tylko kaira bunku, co oznacza w lokalnym języku drzewo pokoju. Jak wam wspominałem, na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajdują się 4 miejsca z kamiennymi, megalitycznymi kręgami na terenie Senegambii. 3 z nich zwiedziłem już w 2017 roku. Były to Kerbacz i Łasu w Gambii. W Łasu również byliśmy niedawno z mamą i Małgosią, a oprócz tego zwiedziłem także Sinengeyen w Senegalu. Pora na 4. miejsce, którego nie zwiedziłem. Zwiedzamy je teraz z Małgosią, mianowicie jest to Łanar w Senegalu. Jest tu tych kręgów megalitycznych całkiem sporo, choć są one relatywnie niskie. Jesteśmy w kolejnej tradycyjnej wiosce, tym razem w Senegalu, a dokładnie w pobliżu miejscowości Toubacouta. Ici c'est Bani. C'est pas Toubacouta, c'est Bani. Bani, Bani ici, oui. czy tęskniliście za namozynami? W zeszłym roku mieliśmy ich całkiem sporo, między innymi w Kalbie czy w Ras Al Khaimah, jak również w Abu Dhabi. No i oczywiście w Senegalu też jest bardzo dużo zarośli namozynowych. Obecnie znajdujemy się, jak wiecie, w okolicach Toubacouty, gdzie znajduje się delta, gdzie znajduje się delta rzek Sine i Saloum. Miejsce to zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako rezerwat biosfery. No i te namorzyny są tu bardzo popularne. Jutro wybieramy się na wycieczkę łódką rzeką Saloum bądź jedną z jej odnóg. To namorzyny będą nam towarzyszyć cały dzień. Przypominam, że to najpopularniejsza formacja roślinna na świecie. Jesteśmy po środku buszu, jakieś 20 km od Toubacouty. Zobaczcie, po jakich drogach porusza się nasz Mustang. Jesteśmy jedynymi na świecie, którzy sportowym samochodem poruszają się po takich drogach. Dojechaliśmy do miejscowości Missira i tu się droga kończy. A zaczyna się rzeka, tak? Dalej można popłynąć tylko łodzią. To oczywiście rzeka Saloum, otoczona zaroślami namorzynowymi. Pamiętajcie, namorzyny najpopularniejsza formacja roślinna na ziemi. Oto rzeka Saloum, zobaczcie jaka szeroka. I podążamy mostem nad rzeką Saloum z miejscowości Toubacouta do Fatick.
Jesteśmy już po drugiej stronie mostu, jakieś 20 km od Fatyk. Oto piękny zachód słońca w delcie rzeki Salum. Dzisiaj wybraliśmy się na długo wyczekiwaną wycieczkę łódką. Oczywiście poruszamy się po delcie rzeki Salum. Jest tu mnóstwo namorzynów, a obecnie jesteśmy na wyspie Muszelek, która rzeczywiście składa się z milionów muszelek. Dopłynęliśmy łódką na przeciwległy brzeg rzeki Salum do tradycyjnej wioski Sipo. Znajdują się tu oczywiście domki z dachami pokrytymi strzechą. A ludzie żyją w tradycyjny sposób. Chociaż codziennie przybywają tu turyści, więc mieszkańcy przyzwyczaili się do nich. Oto Lac Redpa, zwane również Lac Rose, czyli jezioro różowe, położone jakieś 30 km na północ od Dakaru. Jak widać, różowy jest tylko wytworem wyobraźni marketingowców, bo nie ma tutaj nic różowego. W tym jeziorze występuje wysokie zasolenie, tak? I wydobywa się tu sól. Wiele osób tu przyjeżdża do pracy, nawet z Mali czy z Gwinei Konakry, żeby parać się wydobyciem soli, gdyż jest to dość intratny biznes. No, ja tu byłem już 6 lat temu i wówczas było tu troszkę tego różu, przynajmniej przy brzegach, tak? Skąd róż, zapytacie? Ano, dlatego, że występują tu algi zwane karotenidami, które barwią na ten kolor wody jeziora. Skoro po 6 latach róż całkowicie zniknął, sugeruje to, że tych alg, karotenidów może tu być dużo mniej. Przed Wami jeden z symboli Dakaru, mianowicie pomnik odrodzenia Afryki przedstawiający kobietę, mężczyznę i dziecko. Za jego wykonanie odpowiadają północno-koreańscy komuniści. Do środka głowy, zdaje się faceta, można wejść, ale widok jest stąd średni na slumsy Dakaru. Dlatego ja tu byłem 6 lat temu w środku, teraz mamuni Małgosi pokazuje to tylko z zewnątrz. Projekt budzi wiele emocji skrajnych. Z racji tego, że ma niewybredny design, jest często nieco wyśmiewany. Jesteśmy znowu w Gambii, a dokładnie o ujściu rzeki Gambia do Oceanu Atlantyckiego. Zobaczcie, jaka szeroka jest tutaj Gambia. Jesteśmy na jej północnym brzegu, z drugiej strony, czy w oddali majaczy tak drugi południowy brzeg. Tam leży stolica Banjul. Pierwszą atrakcją jest ten oto cudowny, historyczny fort. To Fort Bulen, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wiąże się z tym bardzo smutna i dramatyczna historia, związana oczywiście z niewolnictwem, dlatego że tutaj trwał proceder handlu żywym towarem w ramach tak zwanego handlu trójkątnego, czyli koloniści europejscy w zamian za broń, alkohol i świecidełka
kupowali od lokalnych wodzów ludzi, niewolników, których następnie transportowano okrętami do Nowego Świata, czyli na zachód, do Ameryki. No i ten proceder trwał paręset lat, pochłonął dziesiątki tysięcy istnień ludzkich i był bardzo dramatyczny. Odcisnął bolesne piętno na afrykańskiej ziemi i na afrykańskich ludziach, afrykańskich społecznościach. I tutaj w głąb rzeki Gambia, jakieś no może 30 km stąd, znajduje się słynna wyspa Kunta Kinte, maleńka wyspa na rzece Gambia, którą zwiedzimy już może pojutrze i gdzie właśnie mieścił się fort kolejny, w którym trzymano niewolników, a stamtąd ich transportowano do Ameryki. Tutaj to miejsce to było ostatnim spłachetkiem afrykańskiej ziemi, którzy ci niewolnicy biedni widzieli przed opuszczeniem już na zawsze swojej ukochanej afrykańskiej ziemi. Ten fort pełnił funkcję oczywiście obronną, żeby strzec interesów kolonialistów tutaj związanych z handlem niewolnikami, gdyż jest to ostatnie miejsce przed ujściem rzeki Gambia do Atlantyku. Słuchajcie, okazuje się, że Fort Bullen został wybudowany dopiero w 1826 roku. I co ciekawe, to już było po tym, jak Brytyjczycy znieśli niewolnictwo. No i w tamtym czasie oni prowadzili działania w celu zwalczania tego procederu, no bo to, że Brytyjczycy znieśli, nie oznacza to, że problem niewolnictwa nagle zniknął. I tutaj, w tym forcie Bullen, trzymano niewolników po odbiciu ich od handlarzy, od nielegalnych już wówczas handlarzy niewolników, żeby ich uwolnić. Dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę na jedną z wysp położonych na rzece Gambii. To wyspa McCarthy, na której znajduje się miasto Janjanbureh. Jest tutaj festiwal 200-lecia praw miejskich Janjanbureh i będzie można oglądać tradycyjne tańce. Płyniemy promem. Jesteśmy teraz w podziemiach dawnego domu niewolników w Dżufre. No tutaj
były dwie kondygnacje, na których trzymano niewolników przed podróżą statkiem do Ameryki. W podziemiach, gdzie obecnie się znajdujemy, trzymano bardziej krzepkich, silnych, stawiających opór niewolników i trzymano ich tu w strasznych warunkach. O, zobaczcie. Tutaj, ponieważ jest to bardzo blisko rzeki Gambia, w porze deszczowej było pełno wody i szerzyły się różne choroby, jak cholera. Załatwianie jakichkolwiek potrzeb fizjologicznych było możliwe tylko bardzo prowizorycznie. Niestety nie było tu żadnej toalety. Często tym ludziom odmawiano również jedzenia, a w tamtym pomieszczeniu, jeśli kogoś umieszczono, to było niemal pewne, że zginie, dlatego że nie dawano mu jedzenia nawet do 2 tygodni. To był bardzo okrutny proceder. Dom ten został założony przez Portugalczyków w XVI wieku, później byli tu Francuzi, Anglicy i Holendrzy. Natomiast chcę, żebyście wiedzieli, Portugueses, Franceses, Ingleses, Holandeses. zanim europejskie mocarstwa imperialne, kolonialne zaczęły się zajmować handlem niewolnikami, parali się tym Arabowie. Już od XIV wieku handel niewolnikami na tym terenie uprawiali właśnie Arabowie z Magrebu, przy czym nie założyli oni tu stałej placówki, stałego domu, po prostu kupowali niewolników od wozów wiosek. Jesteśmy w Bijilo Forest Park w Gambii. Tutaj można spotkać różne małpki i co prawda lewacy zabraniają ich karmienia, ale tutaj wykupuje się usługę przewodnika. Przewodnik jest wyposażony w orzeszki ziemne i banany i pozwala karmić małpki. Małpki bardzo się cieszą, podchodzą do ludzi, są bardzo przyjacielskie i nie wyglądają bynajmniej na nieszczęśliwe. To niesamowita frajda dla całej rodziny. Jeśli jesteście w Gambii, polecamy tę oto atrakcję. Didn't know that. That's interesting. Wybraliśmy się na kolejną wycieczkę łódką, tym razem po rzece Gambia i dzisiejszą atrakcją są szympansy. Znajdujemy się obok miejsca zwanego Chimpanzee Rehabilitation Center, założonego przez pewną Amerykankę, które ma na celu przywrócenie tych małp do ich naturalnego środowiska. I w ostatnich latach populacja szympansów na terenie środkowej Gambii zwiększyła się, ale nie tak łatwo je sfotografować. Jesteśmy parę kilometrów od wioski Kaur. No i są tu kolejne kręgi megalityczne. Leżą one bardzo blisko tego wzgórza z kamieniołomem, o którym wam mówiłem przed chwilą. Sami zobaczcie, tu jest to wzgórze, także tubylcy setki lat temu, gdy stawiali te monolity, no nie mieli przynajmniej daleko z tego kamieniołomu. Znowu mamy, słuchajcie, problemy z samochodem. Tym razem naprawiamy go na dziedzińcu hotelowym Farafeni. Tym razem uchodzi powietrze z prawego tylnego koła. Nie wiemy, czy przyczyną jest uszkodzenie felgi, czy samej opony. Opony mamy jeszcze ramflaty tylne, więc musimy to sprawdzić. Przy okazji okazało się, że ten facet z Dakaru, który nam naprawił, zgubił śruby od hamulca tarczowego, jego mocowania do koła, ale na szczęście tutejszy mechanik nam załatwił nowe śruby. Trzeba tu bardzo wszędzie uważać w Afryce i jeden po drugim musi poprawiać, sprawdzać i tak dalej.
musieliśmy przekroczyć granicę z Senegalem, podbito nam paszporty, żeby móc sprawdzić uszkodzenie koła. Okazało się, że źle pospawali tą felgę, to jest, pamiętajcie, prawa tylna felga. Robili nam to spawanie w Nawakfucie w stolicy Mauretanii, źle to zrobili i znowu schodzi powietrze. Niestety o tej porze jest około północy, nam nie zrobili spawania, tylko jakoś prowizorycznie to zalepili. No na razie nie schodzi powietrze, ale prawdopodobnie trzeba będzie ją ponownie pospawać. Jesteśmy teraz w miejscowości Albreda w Gambii i zwiedzamy ruiny historycznego fortu São Domingo, czyli fortu Świętego Jakuba. Miejsce to zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A zaraz popłyniemy na wyspę Kunta Kinte, słynną wyspę z ruinami kolejnego fortu, gdzie przetrzymywano niewolników przed ich podróżą do Ameryki. Jesteśmy u brzegu wyspy Kunta Kinte. Wyspa ta jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i położona jest na rzece Gambia. Rzeka Gambia w tym miejscu jest bardzo szeroka. Jest to miejsce historyczne. Tutaj mieścił się fort, którego ruiny możecie aktualnie oglądać. I tutaj trzymano niewolników schwytanych przez handlarzy niewolnikami do momentu ich załadunku na statek i podróży na obcy im ląd do Ameryki. Wielu z nich niestety straciło życie w samym forcie bądź w trakcie podróży do Ameryki. Jest to bardzo dramatyczna historia. No i co ciekawe, wyspa ta należała do kilku różnych krajów. Na początku założyli ją bodajże Portugalczycy, ale wyspa ta ma też związki z Polską. Dlaczego? Dlatego, że Kurlandia, która była w tamtym czasie wasalem Polski, odkupiła od Portugalczyków ten fort i miała go przez jakieś kilkadziesiąt lat w XVII wieku, no więc pośrednio wyspa ta należała do Polski. W tamtym czasie jeszcze proceder handlu niewolnikami nie był rozwinięty na taką skalę. Później wyspa przechodziła z rąk do rąk i na koniec należała do Imperium Brytyjskiego, ponieważ Gambia była kolonią brytyjską, no i naprawdę bardzo duże ilości niewolników tutaj przechodziły. Na koniec w XIX wieku miał tu miejsce wybuch prochu i pożar, dlatego z fortu zostały tylko ruiny. Sam fort nazywa się James. Jak widzicie, fort popadł w ruinę. Natomiast przyczyną tego jest nie tylko pożar i wcześniejszy wybuch prochu, ale również podnoszący się poziom wody w rzece Gambii, który sprawia, że sama wyspa ulega też erozji. Jej powierzchnia na przestrzeni tych kilkuset lat znacząco się zmniejszyła. W tej ponurej piwnicy trzymano niegdyś niewolników. Wyobraźcie sobie, że na tej niewielkiej powierzchni stłoczono aż 40 osób. Ci biedni ludzie musieli tu przebywać przez dłuższy czas, nie mogąc normalnie załatwiać swoich potrzeb fizjologicznych, dostając niewielkie racje żywnościowe czy racje wody. No oczywiście szerzyły się tu różne choroby i wiele słabszych osób nie przetrzymało tego. Zmarło tu na tej wyspie. Teraz znajdujemy się w ciekawym muzeum poświęconym problematyce niewolnictwa. Niewolnictwo było znane czy rozpowszechnione od tysięcy lat. Natomiast nabrało znaczenia wraz z odkryciem
Ameryki pod koniec XV wieku. I wówczas funkcjonował tak zwany handel trójkątny, który tu jest zobrazowany na tym schemacie i o którym nas oczywiście uczono w szkole, tak? Czyli z Europy, potęgi kolonialne, tak, europejskie, kupowały niewolników w Afryce za drobiazgi, flaszkę, whisky, szczelbę czy trochę świecidełek. Transportowały tych niewolników do Ameryki, gdzie pracowali oni na plantacjach i z Ameryki, z tych plantacji wywożono bawełnę, tytoń, jak również trzcinę cukrową i inne produkty rolne do Europy. Tak funkcjonował przez kilkaset lat ten handel trójkątny. No niestety wiele osób wywieziono z Afryki, głównie z Afryki zachodniej, ale również wschodniej, tak? To były dramaty wielu rodzin, bo ci ludzie trafili na nowy ląd, gdzie szerzyły się nowe choroby, oddzielano ich od rodzin, wielu z nich oczywiście zginęło po drodze. No i teraz jeszcze Wam powiem taką dość smutną ciekawostkę, że jeden niewolnik kosztował na przykład 4000 muszelek kały. Muszelki kały, wierzcie, nie są bardzo powszechne i nawet dzisiaj dla turystów kosztują grosze. A teraz część muzeum poświęcona Alexowi Haley'emu. Kto to jest pan Alex Haley? To jest potomek Kunta Kinte, słynnego niewolnika. Jak wiecie, byliśmy przed chwilą na wyspie Kunta Kinte, natomiast jest to współczesna gambijska nazwa. Wcześniej wyspa ta nazywała się James Island. Natomiast Gambijczycy postanowili upamiętnić swojego słynnego niewolnika, który się urodził na ich ziemiach i prawdopodobnie jest najsłynniejszym, gdyż jego potomek upowszechnił tę historię. Pan Alex Haley, Amerykanin, opisał swoją sagę rodzinną, historię swojej rodziny w książce pod tytułem Korzenie, którą później zekranizowano, powstał na jej bazie serial, niegdyś bardzo popularny w Polsce. Jesteśmy ponownie nad rzeką Gambia, nieopodal Farafeni. I teraz patrzycie na nowy most. To Senegambia Bridge. Oddano go do użytku w 2018 roku. Wcześniej była tu przeprawa promowa, której ślady widać w tym miejscu, w którym obecnie się znajdujemy. Ten nowy most jest oczywiście odpłatny. Przeprawa kosztuje tutaj około $5. No, ale on bardzo ułatwił podróż z jednej części Senegalu do drugiej, mianowicie na południe do regionu Casamance. Wiele osób pokonuje tę trasę tranzytem. Dzięki temu aktywność gospodarcza na tym terenie znacząco wzrosła.